Kochani, w tym odcinku chcemy Wam pokazać, w jaki sposób możecie sobie zagospodarować elementy systemu TU po to, żeby wykorzystać je w systemie Pro. Zaczynamy. Słuchajcie, mamy tutaj Piotra, Bartka. Na początek pokażemy Wam, jak platformę TU zagospodarować do systemu Kubrick System Pro. Zaczynamy. Na stół wjeżdża platforma TU i adaptery do systemu Kubrick System One, tak? Bo przeważnie do tej pory możesz powiedzieć, Bartek, nic się nie denerwuj. Kubrick System Pro. Kubrick System Pro. Słuchajcie, na tej platformie nie ma wyraźnego miejsca, gdzie to łączymy. Dokładnie tak. Więc musimy, Bartek, co zrobić? Posłużyć się skrzynką z systemu Pro, jakimkolwiek modułem. Może być tak. Każda ze skrzynek Pro ma ten sam rozstaw adapterów pod spodem, tych tutaj nóżek. Także chodzi o to, żeby tylko spiąć z tymi adapterami, które są już na platformie. Teraz popatrzcie. Zapinamy je w taki sposób, tak? Jedną. Zapinamy drugą. I teraz słuchajcie, mamy to do przymierzenia na platformie. Rozmieszczamy sobie to. Jeśli to ustawimy centralnie, myślę, że taka pozycja jest najlepsza i tak nam nie wejdzie więcej niż jedna sztuka. Możemy wykorzystać coś ostrego lub jakiś marker. I w tym momencie, kiedy już jesteśmy pewni tego ułożenia, zaznaczamy sobie tutaj na rogach pozycję. Tak. Zaznaczamy na rogach pozycję po to, że jeśli już ściągniemy skrzynkę, to będziemy wiedzieć dokładnie, gdzie przykręcać wkręty i montować te adaptery, tak? I co? I mamy, tak? Dobra. Tak, mamy to. Odpinamy. Mamy zaznaczone. I teraz przy pomocy wkrętów, które są standardowo w tym zestawie z adapterami, tak? Mamy 6 wkrętów, dlatego że w każdym z adapterów są 3 otwory. Ustawiamy je w tej pozycji, która jest zaznaczona, która tutaj z tych kresek wynika. I przy pomocy śrubokręta lub zwykłej wkrętarki możemy spokojnie wykorzystać ten wkręt, który jest w zestawie. Tutaj o. Proszę bardzo. Kręcimy na początku. Ważne, żeby nie przekręcić, ponieważ... Nie obmielić tego materiału, tak? Dlatego, że ten wkręt będzie wtedy słabiej trzymał. Popatrzcie, mi się udało tutaj, dlatego obroty w wkrętarce powinny być umiarkowane. No i dobra, wkręcaj to, Bartuś. I wkręcamy. Ja wkręcam zawsze na początku po dwa, jeszcze jest trzeci po środku, ale to dopiero wtedy, kiedy jestem już pewien, że wszystko się będzie dobrze spinać. Wszystko gra. No to w tym momencie mogę dla bezpieczeństwa zamontować trzeci wkręt. Albo, Bartek, jeżeli nasi widzowie chcą być pewni, możemy tutaj po prostu przewiercić i skręcić z podkładką. Śruba z nakrętką. Wtedy jest dużo mocniejsze połączenie, jeżeli chcemy nachylać tą platformę i chcemy, żeby była taka pewna, nie? Dokładnie, to jest druga możliwość. Ale tutaj po 3 wkręty, także przy standardowym załadunku myślę, że nie będzie kłopotu. Tak. I teraz słuchajcie, przechodzimy, Tomek, nie będziemy Wam już pokazywać całościowo, ale to jest właśnie ta platforma, tak? Jeżeli chcemy mieć system Pro, to sobie z nim jedziemy. Jeżeli na przykład jakieś elementy pokazywaliśmy to, tak? W tym noszeniu poziomym, pionowym chcemy sobie odpiąć, wtedy sobie to ściągamy i z tym idziemy, tak? Jeżeli chcemy na przykład odpiąć sobie walizki, to z tymi walizkami sobie też idziemy, prawda? Najlepiej jakby były 3, pokazywaliśmy to we wcześniejszych odcinkach.
No i ta platforma spełnia nam taką dodatkową funkcję. Także jeżeli chcemy przewozić system Pro na platformie, jeszcze raz Bartek, Wystarczy kupić te dodatkowe adaptery, które do tej pory były dedykowane do linii One, ale jak widać w dwójce też się świetnie sprawdzają. i przykręcić je do platformy tu, tak? Mamy omówioną platformę, domontowaliśmy do platformy tu Adaptery do tej pory z linii One służące do spinania systemu Pro. czyli mamy adaptery przymocowane do linii tu. Możemy w tej chwili umocować tutaj system, Wszystkie moduły z linii Pro. czyli mamy w tej chwili Pro z platformą mega skrętną. I teraz posłuchajcie, jeżeli chcemy, mamy na przykład już, bo to jest bardzo popularny system tu, mamy system tu u siebie już, dokupujemy te konektory i No i co? No i możemy na przykład połączyć to z serią organizerów serii Pro, bo tam są 3 organizery. tak, ale są też pojemniki na wiertarkę. W systemie tu nie ma pojemników na wiertarkę, a w systemie Pro są. Czyli możemy użyć tych adapterów i przykręcić je na karta, ale możemy też zastosować rozwiązanie, które pokazywaliśmy ostatnio. Poczekaj Piotr, jeżeli przykręcimy je na karta, to możemy na karta ładować system Pro, ale nie władujemy wtedy systemu tu, bo to będzie nam zwyczajnie... To będzie nam przeszkadzać. Musielibyśmy to przeszkadzać. zdemontować. Musielibyśmy to zdemontować, żeby z powrotem kłaść, ale jeżeli chcemy, ktoś może mieć taką potrzebę, że ma tylko karta tu i już elementy systemu Pro mu są bardziej przyjazne, ale możemy zastosować Skrzynię, zwykłą skrzynię narzędziową z serii tu. i to jest, słuchajcie, takie pełne połączenie systemu tu z systemem Pro. Ponieważ na tą skrzynię do góry możemy układać dowolne elementy systemu Pro, ale pod tą skrzynią, Piotr odepnij jeszcze, pod tą skrzynią możemy montować dowolne elementy systemu tu, na przykład kosz z multiorganizerem. Jeżeli ktoś potrzebuje dużo takich organizerów, a wiemy, że ten kosz jest bardzo popularny, więc ładuje sobie kosz, tak? Nie? Nie? I ma kosz z systemu tu, na ten kosz, Dajemy skrzynię tak? z przejściówką, z adapterami. Ale jeżeli ktoś na przykład bardzo mu się podobają organizery systemu Pro, bo są właśnie cienkie, grube, mają te kuwetki długie, to zobaczcie, Tomek pokaż, przygotowaliśmy platformę z adapterami do Pro, przymocowaliśmy organizery Pro na platformie tu i teraz ja sobie je odpinam. Biorę i teraz popatrzcie, ja sobie te organizery już montuję na system i teraz zobaczcie, zupełnie nieprzesadzony system, tak? Zobaczcie, mam system, który zawiera fajne elementy systemu tu i bardzo fajne elementy systemu Pro, czyli możemy sobie to odpiąć w tej chwili i pójść z tym na robotę, czego nie było do tej pory w systemie tu, ale możemy też położyć to w wersji horyzontalnej. Ale wiesz, co mi się jeszcze podoba? Że możemy to też zawiesić w wersji wertykalnej, w sensie na ścianę. Bo wiesz co, bo powierzchnia podłogi też ma jakieś ograniczenia, prawda? Ale możemy tą powierzchnię powiększyć używając ściany, tak? Będziemy, słuchajcie, grali oddzielny odcinek o tych wszystkich naszych pomysłach wieszania w takich miejscach, gdzie tak naprawdę w każdej piwnicy, w każdym domu, w każdym garażu jest miejsce pod sufitem, które właściwie jest zazwyczaj niewykorzystane. I tam będziemy chcieli specjalny odcinek nagrać z elementami, które są tam powieszone na rzeczy, do których zaglądamy bardzo rzadko, ale są potrzebne. Oddzielny odcinek. Także słuchajcie, wersja tu z wersją Pro połączona na karcie, na skrzynce i na Platformie. Przy pomocy na platformie za pomocą takich dwóch pstryczków, elektryczków, bardzo prościutko. Więc co? Odkładamy to i teraz zobaczcie, dwie nowe możliwości.
Tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że kolejne połączenie dwóch systemów. Napiszcie nam, co o tym myślicie, czy ta kolejna możliwość jest dla Was fajna, czy nie fajna, czy to już przesada, czy już zbytnie kombinowanie, czy kolejne doktoraty trzeba robić. Piotrek. Zapraszamy do komentowania i do zobaczenia, do następnego razu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.